Cześć, witajcie po krótkiej przerwie serii OpenGL. Poprzednio tworzyliśmy macierz transformacji za pomocą metyki JLM. Tym razem chciałbym wam pokazać, jak za pomocą metyki STB-Image czytywać zdjęcia oraz tworzyć z nich tekstury 2D dla naszych obiektów. Już przedstawię, jak to wygląda. Jak widać, mamy zwykłego zdjęcia czytanego przez STB-Image, bibliotekę. Stworzyliśmy ładną teksturę na nasz obiekt. Także zapraszam do oglądania. Więc na sam początek link do biblioteki będzie w opisie pod filmem. Razem sobie dołączymy do projektu. Następnie od razu stworzymy sobie zmienną BlueInt, która będzie przechowywać naszą teksturę, która już będzie gotowa. Tworzymy funkcję void, która będzie czytywać nasze zdjęcia oraz je przetwarzać. Następnie 3 zmienne int. Oraz pod spodem za pomocą biblioteki STB-Image czytujemy nasz obraz. W pierwszym parametrze wpisujemy nazwę naszego pliku. I tu mała uwaga. Jeżeli jest to plik bezpośrednio w katalogu naszego programu, to wpisujemy tylko jego nazwę. Jeżeli jest on jeszcze w jakimś katalogu pobocznym, najpierw musimy podać jego ścieżkę, a następnie nazwę pliku do wczytania. Kolejne 3 nasze zmienne. Oraz na końcu 0. Sprawdzamy, czy nasz obraz został wczytany. I oczywiście, jeżeli nie, to wyskakuje błąd. Teraz, jeżeli nasz obraz został wczytany poprawnie, na samej górze generujemy oraz bindujemy naszą teksturę BlueInt.
Oczywiście są jeszcze inne typy tekstur, na przykład cube mapy, ale my tym razem będziemy zajmować się tylko i wyłącznie na razie teksturą 2D. Niżej musimy ustawić jej parametry. Kolejnym krokiem będzie przypisanie naszych informacji z STB Image do naszej tekstury. Następnie tworzymy MIP mapę tekstury. Oraz na samym końcu zwalniamy nasz bufor biblioteki STB, naszego obrazu. Kolejno przekazujemy naszą funkcję void do funkcji main. I teraz możemy przejść do shaderu. Na sam początek zajmiemy się vertex shaderem. Na sam początek musimy utworzyć nowy indeks, który będzie pobierał z naszej tablicy figury koordynaty tekstury. Czyli tworzymy odpowiednio
Następnie z Vertex Shader musimy przekazać informację do Fragment Shader. I robimy to za pomocą funkcji in-out. Na sam początek w Vertex Shader wpiszemy sobie out. Do naszej zmiennej texture przypisujemy indeks, aby pobierał z niego informacje. I przechodzimy do Fragment Shader i wpisujemy sobie in. I tu jest mała uwaga. Aby przekazać prawidłowo wszystkie informacje z jednego shadera do następnego, wszystkie nazwy oraz typy muszą być identyczne. Czyli jeżeli tutaj mamy out vec2 texture, to aby prawidłowo przekazać wszystkie informacje, fragment shader, te typy muszą być identyczne. Następnym krokiem będzie przetworzenie naszego frag color z vec4 na sampler 2D. Pod naszą zmienną in tworzymy sobie nowy uniform. Następnie zamiast vec4 piszemy texture 2D. Oraz zamiast koloru pierwszy parametr to będzie nasz sampler. A drugi to będzie nasz koordynat. I to chyba było wszystko na temat shaderów. Przechodzimy teraz do naszych buforów. W miejscu, gdzie przekazujemy koordynaty figury, zmieniamy sobie tutaj jeszcze tak. Tutaj będziemy mieć więcej koordynatów, bo poszerzymy jeszcze o dwa następne. Będą to koordynaty tekstury. Tą linijkę sobie kopiujemy. Tutaj indeks zmieniamy na 1. Tutaj także zmieniamy sobie na 1. Jeszcze przed wszystkim aktywujemy sobie jeszcze poprzedni. Tutaj koniec zmieniamy sobie na 3 razy size of load.
I w ten sposób przekazujemy sobie następne koordynaty do naszych shaderów. Będą to koordynaty tekstu. Kolejnym krokiem będzie przetworzenie naszej tablicy koordynatów, tak aby zawierała jeszcze następne koordynaty. I tutaj przy następnych ścianach będą podobne, także wszystkie możemy skopiować. I teraz, gdy mamy przetworzoną tablicę koordynatów, możemy zjechać na sam dół do naszego okna, do pętli głównej okna. I teraz gdzieś po buforze VAO możemy zbuildować naszą teksturę. Na sam koniec osadnia linijka. Po zamknięciu okna jeszcze usuniemy sobie naszą teksturę z danych. I to chyba wszystko, także możemy zablokować nasz program i zobaczyć, czy wszystko działa odpowiednio. Jak widać, na naszego została nałożona tekstura do naszego pliku. Oczywiście wczytanego go przez naszą bibliotekę STB. Co prawda jeszcze tutaj trochę znikają ściany, ale pokażę wam, jak to jeszcze naprawić. Tu mniej więcej gdzieś przed GL Viewport wpiszmy sobie jeszcze Dominikę. I tutaj w głównym oknie, w końcu głównej okna, w GL Clear dopisujemy sobie jeszcze poza Color Buffer Bit, Depth Buffer Bit. I to powinno pomóc, także uruchamiamy jeszcze raz nasz program. Jak widać, nasze ściany zostały naprawione i już nie są przezroczyste, nie znikają. Tekstura została nałożona, obiekt jest naprawiony. Także to byłoby na tyle w tym filmie i jeżeli film był pomocny oraz się spodobał, to zachęcam do komentowania oraz lajkowania. Dziękuję za uwagę.